Do niewątpliwych zalet prezentowanego urządzenia należą spory, jak na tradycyjne telefony, kolorowy ekran oraz wymienna bateria. W dzisiejszych czasach nie jest to takie oczywiste, gdyż często bateria jest zintegrowana z telefonem, a jej zużycie zmusza nas do wymiany całego urządzenia. Według opisu producenta, Nokia 8210 4G jest telefonem wyróżniającym się odważnym wzornictwem i wyraźną kolorystyką. Dzięki czystemu dźwiękowi, dużemu wyświetlaczowi, korzystanie z telefonu staje się niezwykle proste. Wbudowany odtwarzacz MP3 pozwala cieszyć się ulubioną muzyką, a bezprzewodowe radio FM umożliwia słuchanie ulubionych stacji nawet bez zestawu słuchawkowego. Do tego momentu wszystko się zgadza. Na duże brawa zasługuje radio, które, mimo lekkich trzasków, faktycznie słychać bez podpiętych słuchawek służących jako antena. W starszych modelach nie mogliśmy słuchać audycji z głośnika telefonu. Bateria o pojemności 1450 mAh zapewnia długi czas rozmów oraz imponujący czas czuwania sięgający tygodni. Tę część opisu można już niestety włożyć między bajki. Jeśli telefon trzeba ładować co 3 dni i nie jest to smartfon, to gdzie jest ta mocna bateria od Nokii? Jeszcze kilka lat temu telefony tej marki ładowało się co 2 tygodnie, a jak ktoś nie rozmawiał zbyt dużo, można było zapomnieć o ładowarce. Najwyraźniej te czasy minęły, ale producent mógłby chociaż nie wprowadzać w błąd potencjalnych klientów. Nawet wyłączenie transferu danych, komunikacji Bluetooth oraz przyciemnienie ekranu o połowę nic nie pomogło. Wracając do samego menu, jest ono bardzo czytelne i dość intuicyjne, aczkolwiek nie tak, jak w starszych modelach. Użytkownicy telefonów marki Nokia sprzed 4-5 lat będą mieli nie lada zagwozdkę z poruszaniem się po podstawowych funkcjach. Inny wygląd ekranu oraz inna ścieżka dostępu, np. do znalezienia konkretnego kontaktu, spowodują, iż trzeba się będzie na nowo uczyć tego telefonu. Bardzo nieintuicyjne jest odczytywanie wiadomości graficznych. Mimo wejścia w wiadomość, można przeoczyć załącznik, który lewituje gdzieś nad tekstem, jakby sugerowano nam jego pominięcie. Największe plusy Nokii 8210 to latarka oraz radio. Uwaga! Standardowo do prawego klawisza nawigacji przypisane jest radio. Chwila konsternacji gwarantowana, gdy zamiast kalendarza, którego się spodziewamy, słyszymy naraz szum niedostrojonego radia. Jego wyłączenie nie jest zbyt intuicyjne. Aby to zrobić, z poziomu radia należy użyć lewego, górnego klawisza i zjechać na sam dół do polecenia zamknij aplikację radio. Na szczęście klawisze te można skonfigurować, przypisując im wywoływanie pożądanych funkcji. No i to właśnie wtedy powstała nazwa w początku marca, czyli brak śniegu, który spowodował, że nie mogliśmy tutaj gościć Piastów na tej zimowej wersji biegu Piastów. No ale ten weekend chyba spowoduje i pozwoli nam odbić sobie te negatywne emocje z tamtego czasu. Ilu zawodników już mamy zapisanych? Tak, mamy prawie 1700 osób zapisanych. To jest bardzo dobry wynik, ponieważ od czasów COVID-u, gdy różne zawody z muzyką z Bułgarii, Rosji i Gruzji, której już za chwilę ponęty muzyki elektronicznej pojawiły się syntezatory, gitary elektryczne, no zupełnie zdumiewające rzeczy. No a to najsłynniejsze dokonanie Gei no Yamashiro Gumi to ścieżka dźwiękowa do anime Akira z 1988 roku w reżyserii Katsuhiro Otomo.
Soundtrack dziś kultowy, zresztą podobnie jak sam film. No i od razu dodam, że w poniedziałek w letniej nocy posłuchamy wydanego przedwczoraj w Japonii albumu z remixami utworów ze ścieżki dźwiękowej do Akiry właśnie. Zapraszam o 22:30, a już teraz chór Gei no Yamashiro Gumi i fragment debiutu. Zaskakująco wbudowany aparat robi bardzo dobre zdjęcia. Spokojnie wystarczą na uwiecznienie jakiegoś niezbyt szczegółowego planu. Ogólne wrażenie zaraz po wzięciu urządzenia do ręki jest bardzo pozytywne. Dopiero bliższe poznanie ujawnia pewne niedoskonałości konstrukcji. Dla osoby, która nigdy wcześniej nie miała kontaktu z dokonaniami marki Nokia, nie powinno być dużego problemu z opanowaniem menu. Szczególnie dla posiadacza smartfonu będzie ono dość proste. Największy problem obsługa tego telefonu sprawi osobom, które znają poprzednie menu Nokii. Do prawie wszystkiego można jednak przywyknąć. Prawie, bo słaba bateria niestety dyskwalifikuje ten telefon.